Który jest ten dzień naszej podróży? Muszę to zweryfikować. Kafelki tu kładą. Kafelki tu kładą. Kafelki dokładam? Kładą. 29 to był 58, 30. Witamy Was wszystkich w 60. dniu naszej podróży poślubnej z Katowic do Australii. Dzisiaj nastroje są niezbyt silne, bo trochę nas przeorała pogoda. Trochę nas przeorało wczorajsze wstanie bardzo wcześnie i bycie nieustannie w drodze. Także Łukasz, nasz host, jest chory. Ja też ledwo co zipię. Kuba też czuje zmęczenie, ale Kuba też czuje zmęczenie. go akurat jeszcze choroba nie dopadła i spędza czas od rana nad laptopem. Jestem w lekkim negliżu. Plapem. Płytki nam kładą. Można powiedzieć, że pierwszy raz jakby ktoś robi coś obok nas, a my w tym nie uczestniczymy. Więc mamy dzisiaj takie półwolne trochę. Tak, ze względu na chorobę. I to by było na tyle z 60. dnia podróży. Kolejny dzień okazał się być jednak bardziej twórczy i łaskawy. Przynajmniej dla Kuby. Git. Dobra utra. Dobra zupa z boku. To co, przenieśmy się tam. Dobra, trzeba Ewę obudzić, bo tutaj kafelki się robią. I żeby dobrze wyschły, wystygły, żeby skóry nie urazić, żeby skóry nie poparzyć, to musimy się stąd przenieść na dół. Ewa! Bo musimy się przenieść, bo oni tu te kafelki kładą. Wiesz co, zaraz będą kładli i można się przenieść tam już jest materac przygotowany i wszystko, tylko żeby się przenieść po prostu. No kurczę. Także plan na dzisiaj jest taki, że pojedziemy pozabierać rzeczy do sklepu, będziemy też silikonować, przejedziemy się też na rowerach, właśnie się ładują elektryczne. Także można powiedzieć, że przesiądziemy się na rower. Ewa jest trochę chora, więc będzie odpoczywać i robić rzeczy domowe prawdopodobnie. No a my pojedziemy, zjemy tylko śniadanie najpierw. No i kurczę, tak od razu z buta się wchodzi, jeśli chodzi o ten filmik, bo jest takie od razu działanie, nie? To mi się podoba. Następuje przełożenie rzeczy wszystkich stamtąd, z góry, bo tam te płytki kładą. Czekaj, teraz takie ściągnę. Moje kamasze wiejskie. No, kamasze wiejskie. I to idzie tam do tamtego pokoju, tak? No tak, tylko trzeba trochę będzie tak zetrzeć, nie? Żebyście położyli sobie, że tu tak było. To jest stół polowy. Ceratka jest. O, ten stół to ma tyle. On ma taką historię. To znaczy? Stół z Niemiec. Przywieźli się z Niemiec tutaj stół? Tak, no. O, ładny. A to ja zrobię. To taka prowizorka, to ładnie będzie. Za 8 euro w Ikei kupię. Spoko. To wy tutaj jak przyjeżdżaliście, to jakby samochodem pozbieraliście wszystkie rzeczy. Tak, to wszystko, ale to nie tylko walizka. To większość rzeczy jest przywiezione w walizkach. Muszę powiedzieć, że wkład do Gruzji był ogromny. No. Że nie tylko pieniądze, ale też jakby ruchomości. Это сосус дома принес. Советский Союз. Да, хороший. Я хочу возле Наврота поставить такой. Сразу посмотрите. Możesz powiedzieć, że on z kosiarki to zrobił. Или вот это не, или я польскую почту привезу, вот это. А это завезу в Польшу и продам. Ja pierwszy raz będę jechał na takim rowerze swoją drogą. Tu ma taki ekranik. Nigdy nie jeździłem. A ja wiem, że tu są maniasy rowerów, bo mamy trochę osób od konia obieży świata. Także dajcie znać, czy to jest dobra firma. To podobno do 25 km na godzinę jest w stanie samo jechać. Pod górkę też chyba. Więc ja nigdy nie jeździłem takim. Mam u siebie Gravela Rometa. Kupiłem go za... Kurczę, nie pamiętam, czy 2,5 tysiąca złotych chyba.
No i dojechałem nim do Gdańska z Bielska Białej. Około 600 km, pomijając pustynię błędowską, bo tam sobie po prostu zboczyłem i chciałem sobie pojechać. Więc może 600 coś. Ale błędowska mnie pokonała. Może kiedyś wyrzucę z tego film, jak jesteście zainteresowani, to mogę wrzucić tutaj na kanał. No i tak, pogoda dopisuje srogo. Miało być słońce, ale niestety no jest jak jest, więc tu będziemy dzisiaj spać. Generalnie temu tu wszedłem w ogóle. Tu są kable, no i tu będziemy dzisiaj spać. ściągniemy. No też można w sumie. Ale jaki No to co, jaki plan? Zjemy coś i pojedziemy. Tak. Dobra. Pojedziemy. Tu drzwi, zobaczcie, widzisz jakie drzwi? A pokazujesz drzwi jakie? To są drzwi? To są drzwi. I tu toalety, jakie ładne drzwi. No ostatnio oglądaliśmy drzwi właśnie. Co? Ale są póki co z kartonów drzwi. No ale to taka robota, praca na budowie. Standardowo. A tu jest porczone. One się łamają. to jest tabak. To ostatnio jak byliśmy u tych znajomych, to dali kilogram tytoniu. Nie no, tam 1, 2, 3, no powiedział. Bo oni jakby zaczęli go sadzić, bo był popyt, bo dużo kosztował ten tytoń. A w momencie jak już posadzili, to tytoń spadł tam 3-4-krotnie. No i oni już nie mieli gdzie to sprzedać, a oni z Rosji potem tam, okazało się, że w Gruzji to z Rosji w ogóle ściągają tytoń, który jest jeszcze tańszy, więc oni zrezygnowali koniec końców z tego. No i finalnie jest tutaj ten tytoń. Daliśmy, Łukasz to chciał dać takiemu gościowi, temu co tutaj o kuli chodzi, ale mówi, że niedobry, ale podejrzewam, że i tak go weźmie. To jest standard. To suchoj. Nie, ale Все равно все разберет, вот так лежит. Да, no ja nie знаю. tabak normalny, ta wsio to samo. Там он бывает как миллионер, блядь. Вот такой нет, вот такой On skazał, ukraiński tabak хороший, ale тут nie, on nie zna. A kurił to, jak on gawarił, to on kurił ten tabak. Это он виноват. Dobra, jeszcze stół trzeba przenieść, no. Nie, znaczy tu przejdzie, no tak na styk. Drzwi trzeba odsunąć. Idzie? Gdzieś położymy tutaj, później. Tak, oni tu... Tak, żebyście sobie mogli ten. Drzwi zasłonimy. A z racji tego, że jesteśmy jednak mimo wszystko na wsi, no to co wisi nad stołem? Lep na muchy. A ile ich tu jest? Ja nie wiem, ja na początku myślałem, że to jest po prostu teren zalewowy. Jak tu zaczyna padać deszcz, no to po prostu tych much tutaj przychodzi, nie? Tak teren zalewowy, że dopiero na ten. Jak Noe tu przypłynie, to będzie teren zalewowy. No ale nie, no kurczę. 850 metrów. No to nie wiem na jakie... No ale wiesz o co chodzi, nie? Że po prostu woda stoi, nie? Teraz chłopaki powiedzieli, że to z brzoskwiń. Brzoskwinie i one gniją tam. są No i też, liści. i też zimno jest, nie? Więc one jakby od razu ciągną do ciepła. Tam jest też. Ewa przyszła. No i będziemy jedli śniadanie, proszę spojrzeć. I tak. Mocniej. Jeszcze? Jedziemy jeszcze szybko do sklepu, do miasta i kupić rzeczy budowlane też musimy. No a potem będziemy fugować, no i robić takie rzeczy raczej w środku. Może potem jak będzie pogoda, to pojedziemy na rowerach tutaj, to też jest spoko. Bo póki co pogoda jest taka. Więc nie zachwyca, ale pogoda mówiła, że będzie lepsza. Pani pogodynka mówiła w internecie. Ale to tak z tymi pogodami na internecie jest. A, no i w ogóle tu działa to w ten sposób, że nie ma jakby jednakowych śmietników, że każdy ma swój, tylko jest po prostu zbiorczy na wioskę i składuje się w jednym miejscu jakby śmieci. Przyjeżdża śmieciarka i zabiera z tego miejsca konkretnego, z tych większych śmietników. I tak samo było w sumie w Turcji, tak samo jest tutaj. Myślę, że to jest w sumie lepsze w takich wioskach, że śmieciarka nie musi jeździć tak stricte do każdego z osobna. To też wyrzucamy? No wszystko się zmieści. Tu jeszcze ten tytoń został.
A wlezie to, myślę, czy nie? A jak to w ogóle wygląda ze śmieciami? Na jakiej zasadzie to działa? Wy coś płacicie, czy to po prostu jest tak zbiorczo, oni to zabierają, bo zabierają? Bo na przykład w Anglii działa to tak, że cancel płacisz, a w Polsce chyba z racji tego, że wynajmujesz, no to już masz to w cenę wbitą. A tutaj jest, a tutaj teoretycznie płacisz, tylko my nie płacimy, bo nie wiem dlaczego. Czyli nikt się nie upomina po prostu. Jeśli nie upomina, to nie płacimy, nie? No rozumiem. Ja to na przykład tak miałem, że jak cancel miałem opłacać w Anglii, to nikt się o to nie upominał, a potem mi kazali głosować, żebym jakieś swoje dane podsyłał, no bo z racji tego, że byłem imigrantem w Anglii, no to z racji tego, że byłem imigrantem, no to im trudno było dojść do moich danych, a jak wynajmujesz mieszkanie na przykład na 3 miesiące, no to oni tam jakby nie wpisują cię do tego mieszkania, bo to musiałbyś być konkretnie zameldowany, nie? A tutaj jest jakaś tam miesięczna opłata, ale ona nie jest wielka, nie wiem, to jest może 20 lary rocznie. No to taka spółdzielnia mieszkaniowa, podejrzewam. Tak, i widzisz, tu są w każdym śmieci, ale w poniedziałek i tak jeszcze jeździ, w każdy poniedziałek jeździ śmieciarka, nie? Że można jeszcze coś tam pod domem. No to spoko. To jest to zorganizowane, można to zorganizować. Bo w górach śródziemnomorskich, jak byłem u Tanera, no to oni na przykład też mieli w jednym miejscu śmieci składowane, tylko że im tam wiatr to wysypywał i oni musieli finalnie potem znowu zbierać te śmieci. To też było takie ciekawe. Nie no bo wiesz co to by się działo, gdyby nie było? No syf, No właśnie. to srogi. Wzięliśmy, ale to on tak stał, nie łapał autostopa. Nie no, machnął ręką. Tak? Górczani. A ruski говоришь? Aha. A espański? Po polski? Wzięliśmy autostopowicza. No to dziwne, kurczę, że... Bo tutaj nic nie ma w zasadzie. No nie ma, ale po prostu machnął i się zatrzymujesz, nie? A tu jeżdżą autobusy jako takie? Nie. Ale to jest Nie dziwię normalne, się. że podwozisz sąsiada, nie? No tak. Góry takie już ładne. A w tych blokach ktoś tu mieszka? Tak, no. Kurde, to przecież strasznie wygląda. No tak z daleka, ale już tam jak przyjdziesz coś... No i wysiadł. Welcome. No to jest... A tutaj będą takie dwie piękne łady. Jedna żółta, druga niebieska. Nie, No to jest Moskwicz. Moskwicz? Pierwszy jest Moskwicz. Tak? Tak. Moskwicz i łada. A to Łada ciorka, to chyba jest pięciorka albo trójka. Nie, trójka jest kombi. Ale tu kurczę, non stop widzę właśnie takie starsze samochody, A to rosyjskie jest zresztą. kopiejka. To była kopiejka. Bo oni tak nazywają, bo wiesz, u nas Łada to jest Łada. I koniec. A oni mają nazw 2601, 2602. A, czyli jak jest Fiat 126P, Fiat Tak. 120 coś A tam. oni mają 2601, to był pierwszy model, 2601. A u nas jest Łada A par najlepszy excellence. jest 2607. Jak wszystko. Dobra, trzeba chłopa poszukać, a... Coś tu zamawiałeś oprócz tego... O, ty zabolił się robi. No? Dobry dzień. Wczoraj pobuchał. A ceny tego generalnie tutaj są wyższe niż w Polsce? Z racji tego, że oni muszą to importować, czy to raczej nie ma znaczenia? Bo to na przykład... No... Bo tu wszystkie angielskie nazwy. Tak, tylko tego... I czym one się różnią? Co, jakąś jakością? Niczym. Po prostu rokiem produkcji. Tu robili w Żyguli, A tam jaki samochód jedzie? Gdzie? A, to gaz. W ogóle tu tak kurczę starsze te samochody jednak jeżdżą, ale z jeszcze jednej strony takie bardziej wytrzymałe podejrzewam, bo te części można naprawdę wszędzie dostać i dużo ludzi specjalizuje się w wymianie tych części, tak jak u nas był maluch na przykład. Można było go poskładać z innych części i niby nie produkują już, ale dalej możesz naprawić malucha. Troszkę i pojechaliśmy do nas do domu. Ja
mówi Maja tam, no grzyby przywieźliśmy, a Maja, o grzyby, jak fajnie. A on, Szota się nazywa, Szota mówi, to weź Maja, usmaż nam. A Maja się zapytała, jak Maja? No normalnie jak grzyby. Maja usmażyła i my tak próbujemy te grzyby, takie bardzo esencjonalne. Intensywne, mocno no. intensywne. Grzybowy smak. I ja do Szoty się pytam, Szota, a jak się nazywa ten grzyb? A on do mnie mówi, wiesz co, on po gruzińsku nazwa, ale wiem, że po łacińsku jak się nazywa ten grzyb. I on mówi tą nazwę łacińską. Ja wpisuję tą nazwę łacińską, a tam wychodzi muchomor. A czerwony czy sromotnikowy? Ja wyplułem to jedzenie, już zjadłem, wyplułem to, a mówię, co ty mi dajesz? On mówi, nie, my to jemy. To może wy Gruzini to jecie, my umieramy od tego. A No, on sprawdź to dokładnie, nie? Bo on tą całą nazwę wymienia, a później nie okazuje się, że to jest muchomor cesarski. To jest muchomorów są chyba tylko 2 rodzaje, które można jeść. Reszta to od sromotnikowego na przykład po każdej dawce umierasz. I muchomor cesarski, to się okazuje, że to jest bardzo rzadki grzyb. Ten muchomor cesarski i dobry. No i dobry w ludzie, esencjonalny. To jest takie źródło, też jedno z lepszych źródeł. Po wodę jedziemy? Nie jedziemy po wodę. Możemy do butelki No, a tu zbierałeś kiedyś grzyby poza tą sytuacją? Nie. Bo ja na przykład jestem fanem zbierania grzybów. Jesteś? No, lubię. Czasami tak, żeby tylko się dowiedzieć, to chodziliśmy, nawet nie zbieraliśmy, tylko chodziliśmy i robiliśmy fotki, sprawdzaliśmy jak się nazywa, co to za jakość. Nie zbieraliśmy, nie? Ale... A potem się wkręciliśmy z Ewą w zbieranie grzybów, no i faktycznie zebraliśmy jakieś tam opieńki, czy jakoś tak. I ja pamiętam, że rozmawiałem z mężem od mojej mamy i mówię, że to znaleźliśmy, nie? On mówi, kurczę, ty, ja tyle lat chodzę na grzyby, ja tych grzybów nigdy nie widziałem, bo one na pniach rosną. I on mówi, że nigdy ich nie widział, że dużo grzybów zebrał w życiu, a tych akurat nie widział. A nam się udało, to były pierwsze grzyby, jakie znaleźliśmy. Nie, piękne, takie popularne grzyby. No tylko tak, no one są przy zawalonych drzewach. Nie wiem, czy to dokładnie są opieńki. One pewnie jakoś tam inaczej nazywały, już nie pamiętam, bo to było rok temu, jak w Ostrawie byliśmy. Mieszkaliśmy tam przez jakiś czas. To źródło się nazywa jakoś, tak? Od człowieka, który to zrobił. Który to wynalazł, no który nie wynalazł. No co on zrobił? Odkrył, zrobił, Wbił dziurę, wbił dziurę i poszła woda. i poszła woda. No to wiesz, już trochę komunistyczne jest, nie? No, ale dalej stoi. Ale spróbuj tą wodę. Dobra woda. No, lepsza myślę niż w butelkach. No ale pewnie, że lepsza. I każda woda jest lepsza niż butelka. Zawsze mnie to rozwalało, że w Żywcu kupują wodę w Żywcu kupują wodę z Pszczyny, a w Pszczynie kupują wodę z Żywca, nie? Tylko opony są. Dobra, wracamy do tej pracy, co była jeszcze z rana, bo nieskończona była. Także... I tyle, no. A potem będziemy działać dalej. O, tu już podkopane. A którym ja będę jechał? Tym? Ten pierwszy. No i co, ja tu muszę coś włączyć, czy po prostu zacznę pedałować i już jest? Tutaj sobie przełączasz, widzisz, różne tryby. Teraz jest turbo, No, EMTB, no i teraz słabszy. to jest widać wyłączony. zwykły taki najprostszy, taki... Tur. Dobra. I to już będzie samo jechało, jak ja zacznę Tak, no pedałować. tutaj przerzutki do przodu, do tyłu. No to jak przerzutki. Dobra, to spróbujemy. To ważne. No dobra. O, cię panie. No, Ja tylko odstraszać do psów wezmę. odstraszacz do psów? Kurczę, jak to jedzie. Ale w tym momencie szczaiłem się, dlaczego Koniu wierzy świat, dlaczego Piotrek ma tego kija. Bo ja w tym momencie na tej kamerze nie jestem w stanie tak objąć tego rowera. W sensie, no robię tak i to jest już najszerszy ekran, jaki jest w tej kamerze. Więc nie dziwię się, że to tak działa.
odstraszacz dla psów on poszedł zabrać. Ciekawe. Ale... Co to jest odstraszacz do psów? A wiesz, takie... Na taki... Chodź ci pokażę. To i to ma takie swoje ultradźwięki, nanodźwięki, naddźwięki. Aha! Dobra, już to słyszę. No spoko, i serio uciekają od tego psy? Możemy takie powinniśmy mieć? Nieprzyjemne bardzo, nie wiem czy to słychać na kamerze. No to mnie tak jakby samo pcha do przodu. No dobra, to jest tur, to ustawmy turbo. O, już się psy pokazują. No, widziałem. Ja to miałem w dzieciństwie. Myśmy jeździli na rowerach z znajomym, z Grześkiem, pozdrawiam cię Grzesiek. I tam był taki pies na wiosce, który non-stop biegał i gryzł wszystkich. Myśmy się zawsze tam bali przejeżdżać. Ja tego też tak nie używam cały czas, bo to też pewnie jakoś tam źle No tylko jak cię goni, nie? ale jak mnie goni, to muszę, bo to... A tam zobaczysz, jakie tam dalej są. To jest piku. Co ty? Duma jest. Дома. Гоняю. Где ты покрышки твои? Хочешь посмотреть покрышки? Нет, Мадлоба не хочет. На 50 не может быть, 55. Opony chcę, bo łysę już ma. Próbujemy ogarnąć na wiosce opony. Dobra, jutro będziemy kombinować. Bo faktycznie, kurczę, nowe opony drogie są, a tu można po wioskach normalnie ogarnąć. Od znajomego. A rower tak zasuwa, jak się wyłączy to turbo. Tu jest off. Tu jest... Dobry dzień! Tu jest off i jest 15. I pedałuję tak. No tak samo będę pedałował. Teraz włączam tak, włączam turbo. Tak samo pedałuję i już się robi 25. No pomaga to srogo, ale na takie miejsca... O, tu już włączony jest. Przeciw tym psom. Jaki knur! No nie wolno tak. Jak tak można? Ale kurczę, nigdy w życiu nie jeździłem na rowerze elektrycznym. Nigdy. Faktycznie jest to super. Drogie co prawda, ale... O, znowu jedzie. Ale to chyba mają tak pasterskie psy, że jak po prostu coś jedzie, to on to musi odprowadzić. A, tak po prostu mają. Bo ten wasz półpasterski, no to faktycznie odprowadza was, jak jedziecie samochodem. Rowerem, silnik. To jest jeden z najlepszych silników, nie? Czy ile on wytrzymuje? 100 km? Tak można przejechać na pełnym? No zależy od jakiej, nie? No tak mniej więcej, to też nie chodzi o to, żeby być specjalistą. A jaką się nawigację mam? Dlaczego weź ile jak to? Ja tak będę teraz... O, no i tu mamy już klasycznie, kurczę. Winorośle, pewnie się z tego wino robi. A to jest to jest najbardziej... Ja tak do końca nie jestem pewien. Gdzieś na 60% to jest saperawi. Czyli Jedno z najstarszych tutaj saperawi. winogron. To jest, oni traktują saperawi jako lekarstwo. Ale też może być ala dasturi. Dobre. Jak jest takie cierpkowate trochę, Słodkie bardzo właśnie. no to jest ala dasturi. Takie alla dasturi. Tak się odmiana nazywa? Tak, ona się nazywa... Czekaj, jeszcze pokażę. Alla dasturi. No i z tego wino potem robią. Jestem na 100% pewien. No jak ktoś się zna, to może Ale nam powiedzieć w komentarzach. akurat jest na 100% albo jedno, albo drugie. I to jest to jedno z najstarszych tutaj, tak? No, ala dasturi to też jest historia. Alla dasturi. Ala dasturi to znaczy Allah dopuścił. A, że Allah dasturi. To znaczy, że
oni mogli z tego wino pić. A, Że dobra. Allah dopuścił, no. Czyli, że Allah dopuścił, Allah dasturi, czyli, że Allah dopuścił to wino i że to jest coś na zasadzie takiej koszerności trochę, nie? No tak można powiedzieć, no jest, no. Bo jest... Można teorię sobie do Tak, no pewnie, no bo jest przecież, kurczę, napić. jeśli chodzi o arabski, no to oni mają tak, mają to halal i haram. Halal to jest dopuszczone, a haram to jest niedopuszczone, coś jak u nas grzech. No, zabronione. Allah dopuścił. I tak, jak spojrzymy na prawo, tam jest Azerbejdżan. Strefa, że się nie da wjechać. My w tamtą stronę do Gurdżani. Do Gurdżani. No, I my wjeżdżaliśmy, jak się jest Gurdżani, później jest tak zwana Dolina Alazani. I tam jest Kaukaz, taki Kaukaz, nie wiem jak to nazwać, Kaukaz właściwy, bo tam nie mały Kaukaz, normalny Kaukaz. I tam już z tamtej strony tam jest Rosja, a czyli tam jest Rosja. konkretnie Inguszetia. No to Aha. Rosja, nie? No, Inguszetia. I ona później się ciągnie tam i tam jest granica z Azerbejdżanem. no, kolejnego znaleźliśmy, takiego ptaka drapieżnego. Zresztą ja wyłączę turbo i akurat jak przejadę, to go będzie widać. Przynajmniej miejmy nadzieję. Tak z bliska do niego podjedziemy. Trochę już zasuwam, 26 na godzinę. Przejedźmy tak. No, poleciał tam. Nie wiem, czy go było widać, ale kurczę, jest tu już tak stepowo, już nie wiem czemu, ale już czuję ten Kazachstan po prostu. On już tak wchodzi w głowę trochę, że ten step, ja tam trochę też filmików oglądałem, jak on tam wygląda i to taki kurczę srogi step, taka cisza, nie ma nic po prostu. Tutaj ta droga też jest taka kurczę i że czuję, że to nadchodzi już, nie? Że niebawem to już nie będzie taka Gruzja, no bo Gruzja to jeszcze się tak kojarzy, że to jest blisko w miarę, a ten Kazachstan to jest tak kurczę coraz dalej, potem dalej i naprawdę te 25 000 kilometrów, które mamy zrobić, to jest kawał, nie? Póki co, jak dojdziemy do Kazachstanu i tam za Kazachstan, to będzie ta 1/3. Podejrzewam, że jeszcze do Nepalu pojedziemy i do tych innych miejsc w okolicach Indii, więc trochę tych kilometrów zrobimy, ale generalnie to jest 25 000 kilometrów, które mamy zrobić. W końcu, kurczę, Katowice, Adelaida, no to jest pół świata praktycznie, nie? Więc no jest to sroga wyprawa. No ale tu już jest hardcore. Ja nie wiem. Ja bym tak nie mógł jechać. Raz przejechałem te 600 km. Też na tym się jeszcze fajnie jeździ. O, stare śmietnisko. To a propos tego dzisiejszego segregowania i wyrzucania śmieci, o którym rozmawialiśmy, jak jechaliśmy do tego miasta. No serio, to jest coś, co jest fascynujące. On się ciągnie tak chyba 30 km. O proszę, zrobimy echo. To jest... Z wjazdów 30 km się tunel ciągnie. O! Czy ja tu wejdę? Tunel fajny. O! A co to za tunel w ogóle? Tu chyba woda jakaś wpływała albo coś. Ale no, jest to klimatyczne. I on tak 30 km się ciągnie. Nie wiem czemu, ale jakoś będąc tutaj, taki strach ogarnia. Jest to... nie wiem. Taka pustka po prostu. Taka klaustrofobia. I... O! Nie wiem, czy to słychać. Nie wiem, czy to słychać. Ale będąc tam bliżej tego, taka
klaustrofobia, takie poczucie lęku. Że coś tam jest w środku. Dziwne. A co to za tunel? Woda miała tu wpływać. To wygląda, ale wiesz co, powiem ci serio, że tam bliżej staniesz, tak stajesz przed tym i tam jest dosłownie taka przepaść. To aż człowiek tak boi się tego. W sensie patrzy, że coś tam jest w środku. Tam chuj wie, co tam jest. No. Ja myślę, że można fajną wyprawę zrobić i wejść tam, nie? Ja nie, ja mam klaustrofobię, ja się boję takich rzeczy. Jedziemy dalej. Łocie, panie! Żeby tego brakowało, żebym tu wpadł. No jest klimatyczne miejsce. Ale widać, że tu ktoś chodzi, bo jakieś ślady butów. Nie no, krowy są, widzisz, krowy, to pasku. No kurczę, jednocześnie takie nowe te groby są mimo wszystko. W sensie nie jest podane, kiedy umarł i kiedy się urodził. O, tutaj piwo. No tutaj nie ma na przykład. Może jeszcze nie umarł. O, tu jest 36-24. Taki kurczę, faktycznie klimatyczne to miejsce jest. Tu są Ormianie na pewno, bo to mi sprzedano taki patent, że oni po prostu tak charakterystycznie bardzo wyglądają. Nie? Bo tutaj kobieta wygląda naprawdę tak jak dosłownie tak kropka w kropkę, jak powiedziałeś. Nie ma Ormian. Czyli stricte Gruzini. No kurczę, ale w sumie z drugiej strony zupełnie inaczej to wygląda niż u nas w Polsce. Nie wiem, czy to w sumie dobrze tak kręcić na cmentarzu, ale no ja do tych ludzi nic nie mam. I wygląda to klimatycznie. Tam się bardzo to ciągnie daleko. I też te charakterystyczne świece do zapalenia. Jest to chyba swoją drogą na tym cmentarzu, bo tam słyszę. No tak, kurczę, pusto i cicho. No ale faktycznie myślę, że nie jest to takie turystyczne miejsce. Ile razy ja piłem wino na tym cmentarzu. A oni chyba też mają takie właśnie podejście, że na cmentarzach się tam coś pije i że się spędza czas z tymi ludźmi. No w końcu to rodzina, nie? Że takie podejście u nas to jest takie, że spotykają się ludzie raz do roku na cmentarzach, zapalają świeczkę, a może byście wpadli, a może wpadniemy i potem za rok się widzimy z powrotem, nie? A tutaj jest jednak tak trochę inaczej faktycznie. No jest inaczej. Dobra. Pada mi bateria. Ewy nie było w tym odcinku z racji tego, że jest chora. No trzeciego roweru też nie mamy, ale chora jest w sumie. Ona spała bardzo długo. Przeziębiła się w momencie, jak byliśmy u tych znajomych tam. No to przeziębiła się, chyba ją zawiało, więc no nie ma niestety Ewy. Może lektora jakiegoś dorzuci. Mam nadzieję, że dorzuci. W momencie, jak to nagrywam, to nie wiem, czy dorzuci. No i kurczę, tak fajnie. Było dużo opisów dzisiaj. Fajnie, że jesteście, fajnie, że to oglądacie. Ktoś tam mi dał znać w komentarzach, że nie żegnamy się, więc z tym pięknym zachodem słońca się będę już żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, gdzie nasz wiatr zawieje. No i niebawem Kazachstan. To jest też to, że bądźcie z nami, bo będzie się tu naprawdę działo. Kazachstan, Uzbekistan, dużo takich różnych dziwnych miejscowości, w których ja nigdy nie byłem. Także dzięki Wam i do następnego.